Siemanko, witam na kanale Travelers.pl i zapraszam Was na nowy odcinek z Tajlandii, z Phuket. Niestety, podobnie jak w przypadku pierwszego odcinka, część materiałów nam się zagubiło, ale na szczęście, jeżeli chodzi o drugi odcinek, ucięło nam po prostu przywitanie i drogę skuterem, no plus parę straganów, więc tam mogłem wspominać o jakichś cenach czy coś, ale no nic wielkiego nie straciliśmy, także jedziemy z koksem. Dobra, my zwijamy dalej, tutaj trochę sobie pozwiedzać. Co do plaży, fajna nawet, nie ma co narzekać, czekamy na więcej słońca, będzie woda na pewno ładniejsza. Gdzie po plaży chodzą typowi wałkarze, że na fundację, żeby wpłacić im pieniądze czy coś, nie dajcie się nabrać, bo te fundacji z reguły po prostu nawet nie ma, nie są zarejestrowane, więc to nie idzie na żadne dzieci chore i tak dalej, nie dajcie się wkręcić. I co jeszcze? Epety, właśnie te jednorazowe sprzedają na plaży, to też przypominam, ogólnie jest tu rzekomo nielegalne, ale wiadomo, każdy sobie tutaj praktycznie to pali. No jakieś inne pierdoły zawsze chodzą tutaj, sprzedają sporty wodne, można sobie wykupić. Tą pogodą to ja nie wiem, to z tymi falami, czy ja bym chciał gdziekolwiek śmigać, nie? Palenie papierosów również jest zabronione na plaży, jakby ktoś pytał. Dobra, śmigamy, mamy kokoska sobie, trochę orzeźwi na pewno w tej temperaturze, można lecieć w miasto, trochę pozwiedzać. Mamy coś dla prawdziwych smakoszy. Dobra, dochodzimy do jakiegoś tutaj kolejnego kompleksu, pewnie świątyń jakiś. Zakaz alkoholu widzę. Szczęście my nie pijący póki co. Także wchodzimy, zobaczymy co tu mamy. O, safe ustawili pod budami. Nice. Pędź koguć, pędź. Możecie sobie przeczytać, jakbyście chcieli po tajsku. Ładnie. Dawaj, palimy w gong. To ładne mają te świątynie wszystkie tutaj ogólnie. Fajnie zrobione, zdobione. Natura jest. No i te elementy wszystkie, wykonanie tego z bajka po prostu. Manie majstersztyk. Elegancko. Przejdziemy się dookoła jeszcze, zobaczyć jak wygląda. Widzę ten smog dookoła też oplata tutaj wejście. Si amiga. Dobra, śmigamy dalej. Przejście. Słuchajcie, ogólnie fajne rzeczy niektóre mają, ale nie chcemy tu jeszcze kupować, ponieważ ceny jeszcze mają wyższe. Tak jak już wspomniałem, im bliżej na północ, tym będzie lepiej. Także szczymujemy, a fajne mieli spodnie, takie cannabis, gdzie się upoluje jeszcze i bokserki, spodenki takie, ale to plastik straszny taki wygląda, ale takie typowo Muay Thai, elegancko wyglądają, prezentują się. Może nie ma słońca ogólnie, jest tak pochmurno, ale dalej mamy 30 stopni i idzie się to naprawdę, wszystko cieknie z ciebie po prostu. Także nawet na chwilę nie pomaga takie przewietrzenie się, przetopienie w wodzie, kurde, pochlapanie. No, lecą jakieś mordeczki tam, elegancko, zazdro teraz, muszę przyznać, a my co, idziemy, tu jest takie małe jeziorko jakby, tu są knajpki, za nami już minęliśmy. Słuchajcie, tak mało ludzi tu chyba teraz przychodzi poza sezonem, bo wcale nikogo nie ma, że już z daleka po prostu machają do ciebie, kłaniają ci się, nawet nie zdążyłem spojrzeć na nich, a już widzę, że wzrokiem cię wyłapują i kłaniają ci się, nie? Byle przyjść do nich. Też ładnie to wygląda. Idziemy na łódkę. Też ładnie tu. Już taki większy spokój, trochę ciszy jest. No ale widok ekstra. Mamy wejście smoka, jeszcze kawałek dalej. Słuchajcie, jedziemy się poruszać teraz po wybrzeżu. Jedziemy skuterkiem i
objeżdżamy Phuket. Dobra, mamy kolejną plażę, już jest trochę szersza na pewno i widzę, że w ogóle woda się chyba uspokaja trochę, już w miarę mniejsze fale są. Trochę więcej ludzi tutaj też. No i tyle śmigamy. Dobra, mamy kolejną plażę tutaj. Wiadomo, trzeba zacząć od sklepików, żeby dostać się tutaj. No już jest po drugiej stronie tutaj tej wysepki małej. Też już jest węższa, widzę. No ładna. Dobra, dotarliśmy do Caron Viewpointa. Jest taki punkt widokowy właśnie. Idziemy sobie obczaić. Będziemy dalej się poruszać ogólnie wzdłuż wybrzeża, ale tam pięknie to wygląda. Nice. Takie przestraszone. By miało zjeść Jozara. Piękne widoki. Tamte plaże ogólnie co widać w tle to byliśmy właśnie na obydwu. Gdzie jest klasa naprawdę tutaj, no ale wiem, że będzie czekać nas jeszcze więcej i jeszcze ładniejszych też widoków albo równie pięknych. Także chwilę pauzy tu zrobiliśmy sobie i śmigamy dalej. Jesteśmy w kolejnym punkcie, patrzcie jaka bajeczka. Wszyscy tu latają. To z takim widokiem eleganckim. Idę się dowiedzieć ile to kosztuje taka przyjemność. No już za bardzo to kusi. No i tam zaraz będziemy też śmigać na pewno w tamtą stronę. No ale najpierw trzeba się nacieszyć widokiem, który mamy. Ogólnie oni z innego punktu jednak startują. Muszę się dowiedzieć którego, bo lipa tutaj. Tylko punkt widokowy jest, no ale i tak jest ładnie. Leci ziomuś. Dobra, mamy kolejny punkt. Ogólnie powiem wam, jadąc tutaj skuterem to się jedzie z 3 minuty i potem się wyskakuje dalej, żeby coś obejrzeć, bo co kawałek coś jest fajnego i co kawałek jest warto stanąć po prostu, dlatego naprawdę jakiś skuter to jest tutaj zbawienie. No, nie wyobrażam sobie tego z taksówką jakoś czy coś, żeby tak się poruszać co kawałek. Zobaczymy co tak ludzi tu zachwyca, że autokary całe tu przyjeżdżają. Na razie pusty plac, ale widok będzie pewnie po prostu. Myślałem, że o widok tu głównie też chodzi, przynajmniej na tym etapie. Jeszcze jest droga do góry. Patrzcie ile słoni i słoników małych. Raj słoniarzy. Ładne są te, no. Można wziąć jednego? Faktycznie ładnie tutaj. Nie dziwię, że tyle osób tu też przyjeżdża. Jesteśmy ogólnie praktycznie na bardziej południowym cypku już tutaj na Phuket. Już się chyba nie da niżej. Dokładnie, znaczy jedyne co to się da kawałek tam właśnie w dół zejść. Bardziej na południe. No i może na równi w miarę jesteśmy z tym tutaj praktycznie i koniec. Tutaj jest już Tajland. Finito. Czyli oczywiście wszędzie pod każdym jakimś sanktuarium jakieś inne. Tutaj dla nich święte rzeczy, trzeba zdjąć buty i dopiero można będzie wejść, ale nie wiem czy to ktoś sprawdza, czy jednak liczą na szacunek. Nie jest to jednak żadne święte miejsce, tylko po prostu widzę z kultury chcą, żeby buty ściągać. To jest wejście na latarnię ogólnie. No i co, i żeby tu dalszy widok robiło. No, czy jest super jakoś lepszy, to nie wiem. Patrz jaki grzyb tam stoi. Skąd on się tam wziął? Na coś czeka chyba. Dobra, macie drugą stronę tutaj jeszcze. Tu będziemy zaraz tą drogą na dole jechać. No i już w tamtą stronę będziemy się kierować powoli w stronę domu. I co muszę na pewno jeszcze przyznać, to od ludzi jebie strasznie potem. Ale taką już cebulą podjeżdża. Ja rozumiem, ja jestem osobą, która bardzo się poci, ma z tym problemy. Ale nie zajeżdżam taką cebulą jak oni, bo gdzie się tu praktycznie wejdzie do zamkniętego pomieszczenia, to jest tragedia. Na lotniskach było to samo ogólnie. Co przechodziłem obok jakiegoś chłopa, to samą cebulą praktycznie walił. No ale co, żyjemy, idziemy dalej, jedziemy. Na mordeczki mamy kolejną plażę ogólnie koło nas, ale myślę, że już nie ma sensu się zatrzymywać. Wygląda po prostu jak plaża. No wiecie, piasek jest i jest morze, nie? Także my śmigamy dalej po prostu. Jesteśmy już tak prawie przy końcówce, już raczej mało co będzie do oglądania po drodze, przynajmniej przy wybrzeżu. No jedziemy.
I dobra, objechaliśmy sobie tak naprawdę już z pół wyspy chyba po wybrzeżu. Także na razie nam dzisiaj starczy. Czekamy sobie na jedzonko. Idziemy do basenu pochillować. No i dobra, żeby nie było za nudno, to jeszcze dzisiaj pojechaliśmy sobie na Stare Miasto, tutaj na Phuket, które jeszcze tutaj jest, niektóre przynajmniej budynki są zachowane po jeszcze okupacji chińskiej. Wygląda wszystko naprawdę staro ogólnie, ale co, my dopiero wchodzimy tutaj, więc myślę, że to się rozkręci tak naprawdę, bo zaparkowaliśmy skuter na samym początku. I co? I patelnia, kurwa, patelnia, 32 stopnie jakoś. Gdzie na razie nic ciekawego nie ma, są tylko samochody i skutery. I jakieś są sklepiki ogólnie tutaj widzę, ale ceny mają takie już trochę naciągnięte na moje, że magnes kosztuje ponad 8 zł tutaj. Nie sądzę, że to są ceny tajlandzkie tak naprawdę. No i żadnych ciekawych super sklepów nie ma, widzę na razie. Póki co jakieś takie bardziej dla nich chyba lokalne są. No i jakaś knajpka, gdzie wołają właśnie, jak słyszycie. Słuchajcie, jak tak patrzę, to tutaj faktycznie praktycznie nic nie ma na tym mieście starym. No, poza starymi budynkami ogólnie. Miało być ciekawie, a wyjdzie sraczka jak zwykle, ja? Nawet tak sklepów nie ma, widzę, jakichś straganów, niczego. Nie ma nic. Jest, widzę wejście do jakiejś świątyni albo czegoś. Dobra, mamy wejście. Może jednak coś będzie, ale nie, na za wiele bym nie liczył jednak. No smoking. Why? Ładne, ale wygląda już jak te wszystkie po kolei co szły. Czy wygląda jak ta sama co koło nas jest ogólnie? No wiadomo, to już będzie większość rzeczy podobnych, przypuszczam, podobny styl. Ale może coś mnie uraczy jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, że nie przyjechałem tutaj na darmo. Tu jeszcze coś jest. Tam będzie wyjście już przed nami, tutaj są takie dzwony. I koniec kompleksu, tak naprawdę. Także idziemy dalej. Mam nadzieję, że coś zobaczymy jeszcze. Jest patelniak z tym i nie chciałbym tu jechać prawie że na darmo ogólnie, jeżeli tu nic nie będzie. A tu mamy kanał Bang Yai, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze to czytam. Z drugiej strony jest napis. No powiem szczerze, idziemy do sklepu po jakąś wodę i zawijamy stąd beret, bo nie ma nic ciekawego naprawdę. Kapliczki mają fajne, bardzo często się przewijają co kawałek, często przy sklepach, ogólnie przy drodze. Fajnie to wygląda. Dobra, idziemy sobie parkiem jeszcze. Byliśmy w sklepie, po napoje, jakieś lody i dryfujemy dalej. Słuchajcie, co mnie wkurza ogólnie tutaj, nie ma praktycznie w ogóle tu śmietników nigdzie. I trzeba godzinę nosić jakieś rzeczy praktycznie, żeby śmietnik znaleźć. Nawet czasami gdzieś w sklepie, pod sklepem jest brak tego kosza, nawet pod galerią było ciężko znaleźć, ale na szczęście się udało. No, dobra, mamy coś w końcu, co jakoś bardziej cieszy oko. A te smoki no, może są oklepane tutaj, ale ładnie wyglądają, zawsze cieszą jakoś to oko. W Polsce niespotykane raczej. U nas to krzyże raczej będą wisieć. Jakiś tam klimat niby mają te uliczki, ale czy to dla mnie, to bym nie powiedział, szczerze mówiąc. Tajland. Ogólnie nie przepadam zbytnio za chodzeniem po jakichś straganach, sklepach. Wiadomo, raz na jakiś czas trzeba, albo nawet fajnie jest się przejść. Ale tutaj no, to są wiatraki, klima ogólnie to tak robi robotę, że ma bania. Chwilę odpoczynku przynajmniej jest. Kuska w sklepie. Ubrana nawet po tajlandzku jest. Czemu ona biedna? Biedna jest, no. Uwiązana. Idziemy do skuteru, zabijamy na trochę ładniejszą miejscówkę. Przynajmniej według mnie, że będzie się coś działo. Dobra, mordeczki, dojechaliśmy do punktu właśnie widokowego z małpkami, ale niestety skuterem się tam nie wiedzie, jest 2 km pod górę. Będzie świetna droga nas czeka, ale wzięliśmy sobie hulajnogi, się spaniliśmy. Jesteśmy leniwi, no sorry, taka prawda. Idziemy zaraz, będziemy wjeżdżać. Wam powiem, sprzęt konkrety, nawet ma klakson, wszystko, kierunkowskazy. Licznik zapierdziela dosyć.
Sara się boi jechać, dlatego się opuściłem przodem, zaraz ją dogonię. Dobra. Mamy pierwsze małpki. Już tutaj zaraz co chwilę ich będzie coraz więcej. A my mamy dalej pod górkę. A tu się czai jedno, te? Ja myślałem ogólnie, że ponagrywam trochę jadąc hulajnogą, ale to gówno jedzie prawie 30 km na godzinę pod górkę, nie? Dobra, dotarliśmy tam na samą górę praktycznie, tam jest jakaś radiostacja. Chyba się zagalopowaliśmy i teraz będziemy odhaczać po kolei punkty, które mijaliśmy sobie. Dobra, mamy tutaj pierwszy punkt, najwyższy widokowy. Mam całe miasta. Szczerze mówiąc, myślałem, że tu będzie ładniejszy punkt, ale chyba głównie chodzi też o te małpki. Małpki. Tu patrzy na jej minę. Cieka fajna malutka. Ojeju. Ojejku. Bierzemy do domu. A przed nami największe statko będzie teraz. Jest punkt taki. Ty co, chcesz się przejechać hulajnogą? Chcesz kursa? Co? Zobaczcie, ile ich tu jest. Jest jakaś pora karmienia chyba dla nich. Ale słodkie. Małpki. Nie bić się. O, tu już większa. Będzie agresywka na wyjazdach. Jedna małpka naskoczyła Sarze na hulajnogę. Przestraszyła się i odjechała. Także jedziemy dalej. Ale fajne małpki, tylko faktycznie niektóre agresywne dosyć. Pytajmy się Sary, jak były małpeczki, jak jej się podobały. Były agresywne bardzo. Nie były ładne, fajne? Były ładne, ale były agresywne. Ucieczka z miejsca zdarzenia. Słuchajcie, Sara twierdzi, że chciała ukraść jej hulajnogę. Co prawda faktycznie się rzuciła na jedną, ale dlatego, że miała taką diodę, się świeciła. My jesteśmy już trochę niżej na kolejnym punkcie ogólnie. Są jakieś ławeczki i tak dalej. Tam mijaliśmy jeszcze jakieś są plenerowe siłownie takie. Ale nie wiem, czy ktoś w ogóle na nich ćwiczy i korzysta z nich, szczerze mówiąc. Może, nie. Zdziwiłbym się, szczerze mówiąc, ale może tak. No i dobra, mamy taki taras widokowy. No, mało widać, no ale zawsze coś, tam jest morze z tyłu. Ładnie. Dobra, mamy trochę niżej już punkt kolejny. Taka mini świątynia, kapliczka. Słoniki, tygrysy. I tam już są posągi bóstw. Czyli świetne miejsce znaleźli sobie na tą świątynię. Tu mają się wodospad, cisza jest i spokój taka. No, poza kurami w sumie widoczącymi tutaj. Dobra, kończymy na dzisiaj. Zwijamy póki co do domu. I tyle. Koniec góry małpek. My jeszcze w sklepie jak zwykle na zakupkach i będziemy jechać się schłodzić trochę do basenu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jazdę tu ogólnie, to mam wrażenie, że połowa to... No dobra, nie połowa, mniejsza część jest taka, jeżdżą jak debile ogólnie. Ja jeszcze się nie wprawiłem tutaj, żeby jeździć tak tym skuterem dobrze. Ale i tak widzę, że już jeżdżę lepiej kurwa niż no, połowa tutaj ludzi. I tu nie mówię, że oni dobrze jeżdżą. Niektórzy faktycznie dobrze jeżdżą i potrafią się gdzieś wszędzie po prostu wtrynić i tak dalej, no ale część próbuje się gdzieś wbić, po czym hamuje sobie gdzieś na środek i nagle stwierdza, że nie jedzie. I takie no, dziwne zagrywki niektóre mają, szczerze mówiąc. Dobra, wiem już co chciałem jeszcze powiedzieć. Przed tym wszystkim jest to ogólnie, że nawigacja Google pokazuje na przykład, że trzeba jechać gdzieś do ronda, zawrócić i dopiero można jechać w jakąś stronę. A nawigacja Apple'a, ogólnie to jest z iPhone'ów Apple'owska, normalnie na bezczela każe ci na środku ulicy zawrócić i tyle, nie? No i w sumie oni tak jeżdżą, także no, nie dziwi mnie to zbytnio, no ale jednak jest taka różnica w mapach, nie? Jakbyście chcieli tu kiedyś jeździć. Dobra mordeczki, dzięki za oglądanie. Dzisiaj już kończymy, będziemy chillować.